I witam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Tym razem mamy wróżenie z fusów, wracamy do Alessio Rastani. Alessio Rastani dawno tutaj już nie zagościł na naszym kanale, ale jeżeli chodzi o jego analizę, też często można tutaj wiele się dowiedzieć od Alessio. I podoba mi się w ostatniej audycji, że akurat odpowiedział pewnym użytkownikom na komentarzu, który się pojawił pod jego filmem, czy ten ostatni ruch, wiadomo, Alessio jest tutaj już też bardziej po tej stronie wzrostów do 20, 22, 24 tysięcy dolarów za Bitcoina i to może właśnie być jedna z formacji, gdzie Bitcoin zawita już lada tydzień, lada miesiąc, może przyszły nawet rok, ale też ktoś go zapytał bardzo ciekawie w komentarzu i dlatego, że Alessio patrzy na dwie strony, jak to często mówimy, i tą negatywną, i tą pozytywną. Sprawdźmy, skoro mieliśmy Crypto University, mieliśmy też do tej pory Boba Lucasa, który jest zafascynowany 4-letnim cyklem Bitcoina. Sprawdźmy, co mówi nam Alessio Rastani w ostatnim filmie. Jest zatytułowany, czy Bitcoin może dojść do 4000 dolarów w 2021 roku. Co dzisiaj wydaje się mało realne, tak? Niektórzy już na polskiej, czy niekoniecznie polskiej scenie, ostatnio mieliśmy hodlonauta na Twitterze, że poniżej 10 tysięcy już nie zejdziemy, poniżej 14 tysięcy też się pojawiają takie informacje, gdzieś tutaj poniżej 5, 7 tysięcy tak samo, dlatego sprawdźmy z Alessio Rastani, co by musiało się zdarzyć, żeby Bitcoin spadł do 4000 dolarów w 2021 roku. Czy jest to w ogóle możliwe? Wydajcie znać w komentarzach, ale najpierw obejrzyjcie cały odcinek, żeby nie było, nie ma szans, nie będzie takiej opcji, a potem pokomentujemy sobie, posprawdzamy, co wy myślicie. Czy jest taka ogólnie opcja, żeby Bitcoin spadł do na przykład 4000 w 2021 roku? Zaczynamy. Czyli Alessio wziął ten komentarz pod siebie i już zaczynamy od 3 minuty tłumaczyć, o czym oni mówią w tym komentarzu. Is that this crash that occurred, the crash that occurred from the peak of 2017, okay, the major bubble peak we saw there back at the time. Że pierwszy spadek Bitcoina, ten z 20 tysięcy dolarów, ich zdaniem, in other words, that crash was the A wave. To była fala A, tak nazywana przez nich. Major, bigger A wave. And this rally is the B wave, the entire B wave rally. I ten wzrost ostatni jest na fali B, nie na fali C dopiero, czy dopiero idziemy jeszcze wyżej, jak to wcześniej zauważył A, B, C i potem mamy jeszcze wyżej, tylko jeden spadek A, druga fala B i teraz jeszcze poważniejszy spadek C. Czy to czasami tak nie jest? Ktoś się zapytał go w komentarzu. Followed by a bigger C wave crash. And in case you're wondering what does that mean, because you got B waves are often composed of 3 waves. Dlatego, że B wave, czyli ta fala B, zawsze ma tutaj kompozyt 3 części, tak? So if you want to think about an ABC rally, you have the A wave down, the B wave rally. The B wave is composed of 3 waves. It's a corrective rally. And then you have the C wave crash composed of 5 waves. Dokładnie, czyli to, co pokazuje w tym momencie zupełnie inne spojrzenie na wykres. Czy to jest jeszcze w zasięgu? And again, for those of you not familiar with Elliott wave theory simply says that markets move in the direction of major trend in 5. I oczywiście chodzi tutaj o falę Elliota i jeżeli wiemy, już nieraz pokazywaliśmy, czym są fale Elliota tutaj na tym programie, często są wykorzystywane oczywiście w różnej analizie technicznej, więc to pytanie można by puścić dalej też do na przykład Jurka, czy na przykład 321 Krypto, Macieja, którzy zajmują się na co dzień analizą techniczną i sprawdzenie, czy ta opcja jest możliwa. Ale to już należy do Was w komentarzach u Jurka czy u Maćka. Waves, but corrections are composed of 3 waves called ABC. Okay, as you can see as an example here on the chart. So what does this mean for Bitcoin? Well, I'm going to look at 3 pieces of evidence in this particular video. Let's look at the first piece of evidence, which is the A wave of this ABC wave. Sprawdźmy sobie najpierw A-Wave w całej tej formacji. Alright guys, in Elliott wave theory, statistically, the A wave, okay, the A wave of a correction is composed of 3 waves. I jeżeli chodzi o tą formację A fali Elliota, czyli literki A, jest najczęściej stworzona z 3 takich kompozytów. The 3-wave structure. Now, it is possible for an A wave to be composed of 5 waves too. I też jest możliwe, że A-Wave może być
gdzieś tutaj stworzona z 5 takich ruchów, But usually, ABC 5 fal. structure is a very important point to remember. Usually, on the balance of probabilities and statistically, A waves in an ABC structure are composed of 3 correct. Ale zazwyczaj, jeżeli weźmiemy sobie prawdopodobieństwo, rachunek prawdopodobieństwa, mamy tylko 3 te główne ruchy, fale. Wymieńcie sobie, jak to chcecie. Corrective waves. In other words, the A wave is not impulsive. It's usually corrective. So an ABC structure has a 3-3-5 structure. Także ABC structure, czyli struktura ma 3-3-5 często tą strukturę. Waves up, 3 waves down, and then 5 waves up. That is a typical ABC pattern, usually in a corrective rally. So because the first wave you see there, the rally in 2019, because that has a 5-wave structure, if you look at that chart, because the first wave has a 5-wave structure. I dlatego, że mieliśmy 5 tych struktur w 2019 roku, można też powiedzieć, że wychodzimy tutaj z nową strukturą. You can go and look at it yourself, and you'll see it's composed of 5 smaller waves. Not 3 waves, but 5 smaller waves. Therefore, I actually think that's a good evidence in favor of this being wave 1 and not. I wtedy to jest bardzo dobra strategia tego, że jesteśmy w fali pierwszej, żeby po prostu być bardziej prawdopodobnym w tym scenariuszu. Jego zdaniem jesteśmy teraz w tej fazie pierwszej tych wzrostów ostatnich do 14 000 i Not the A wave of a B wave. All right, guys, I don't think that's correct. nie fali A do B, czyli A do B, gdzie będzie za chwilę C. Bardziej prawdopodobieństwo jest na to, że idziemy jeszcze tutaj wyżej, do tych 23, 24. Corrective. That looks impulsive. Now, I grant you, some of you are probably saying, Alessio, that still could be A wave, the A wave. Yeah, Ale niektórzy powiedzą też, że to też może być cały czas A-wave, czyli ta fala A. absolutely. It could be. I każdy ma tutaj rację, dlatego pokazujemy dwie strony, tak? Therefore, we need to look at 2 other pieces of evidence in this video. So let's Dlatego on jeszcze tutaj będzie mówił o innych dowodach w tym wideo. look at the other 2 as well. All right, guys, so point number 2 is the stock market. Now, Czyli możemy spojrzeć na giełdę, jak się porusza. in case you're wondering, what the heck does the stock market have to do with Bitcoin? Well, I niektórzy zastanawiają się, co ma do zrobienia w tym momencie Bitcoin i giełda razem. as I'm sure you probably noticed, guys, for the majority of the time, there has been a strong correlation No i chodzi tutaj o korelację. My już o tej korelacji nie będziemy mówić za dużo, ale pamiętamy, że jest korelacja pomiędzy giełdą a Bitcoinem. between Bitcoin and the stock market, the S&P. Now, sometimes this correlation has weakened and broken down. Czasami ta korelacja nie jest aż tak dokładna, jakby się wydawało, ale But actually, right now, we are seeing these correlations beginning to catch up again. So ale widzimy tam korelację, która znowuż zaczyna być podobna. I have to tell you that I still think this correlation will continue into next year. And I wydaje mi się, że ta korelacja będzie kontynuowana do kolejnego roku. here's the thing. I think because the stock market is likely to be very bullish in 2021. So my I dlatego, że stock market, czyli giełda, powinna być bardzo bullish, czyli bycza, zdaniem Alessio, w przyszłym roku, outlook for the stock market next year in 2021 is quite bullish. So I'm very bullish for the stock market next year. So therefore, I cannot see how I can be bearish for Bitcoin next year in 2021. dlatego jeśli giełda będzie pozytywna, w przyszłym roku Bitcoin też może być pozytywny, jeżeli nadal będzie ta korelacja zachowana. Therefore, if next year, and I think until the end of 2021, if next year is going to be a very good period for the S&P and the stock markets, then I cannot really have a bearish bias towards Bitcoin, to be perfectly honest. Now, you might say, look, that still could be the C wave of an ABC. That C wave could still go up as the stock market goes up. Fine. Okay, I grant you. I też może to być taka fala C z ABC, jakiegoś tutaj wyskoku Bitcoina, tak? Czyli dojdziemy do tych 22, 25 tysięcy, nawet wyżej. Therefore, let's go to factor number 3. All right, guys, let's go to Przejdźmy do trzeciego narzędzia. All right, guys, the point number 3 I want to make here is the trend, the long-term trend. And this is very important. The fact is, as I'm sure you know by now, as a famous saying, the saying goes, the trend is your friend. No i trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to jest to, że trend jest twoim przyjacielem. Zawsze. Until the end. All right? Dopóty nie jest, albo dopóki nie jest. Guys, so the proponents of this hypothesis, the proponents of the view that this rally is an ABC wave,
we have to always remember that what is the long-term trend? The long-term trend on this logarithmic chart of Bitcoin is actually we're still in a long-term uptrend. I widzimy, że tutaj bardzo pozytywnie to wygląda, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Od 2012 roku praktycznie niezachwiany ten trend wzrostowy. The uptrend has not been broken, okay? I still see this as being part of this rally is part of a long-term uptrend, okay? And I'm not seeing any evidence of... I ten ostatni nawet wyskok jest częścią po prostu poprzedniej historii Bitcoina, czyli tego trendu długoterminowego. This trend having been broken, perfectly honest. So, okay, but is it possible that this rally could still be a corrective rally? Ale czy to jest możliwe, że to, co się teraz dzieje na Bitcoinie, to jest całkowicie jeden spadek z tych 20 000, gdzie można ustanowić kolejny wyższy szczyt albo jakiś wyskok. Już tutaj będę go tłumaczył troszeczkę bardziej. Wyskok do 20 000, 22 nawet, ale potem będziemy z tą falą C spadać. Pamiętacie, jak mówiliśmy o Tylerze Jenksie, którzy wszyscy się śmiali, że Bitcoin może iść jeszcze do $1000. No i wiadomo, że to się nie spełniło. Ja pamiętam jedną z jego ostatnich audycji, zanim jeszcze opuścił ten świat, Tyler Jenks, do $1000, gdzie mówił o tym, że nawet możemy dojść do all-time high z Bitcoinem i jeszcze możemy spaść z ceną Bitcoina do tych $1000 Tylera Jenksa. To jest bardzo dzisiaj nieprawdopodobne, żeby miało się to zdarzyć. To jest Tyler Jenks, którego już nie ma oczywiście wśród nas, jeżeli chodzi o, tu mamy tą całą ekipę, $1 milion wołał, drugi 1300, czyli Tom Weiss, tutaj mamy za tysiaka Tylera Jenksa, którego nie ma już wśród nas, no i jest Alessio obok, lower low. Także analiza techniczna ma to do siebie, że często się też nie sprawdza, ale warto wiedzieć, co chce nam przekazać właśnie w tym momencie Alessio Rastani. Także powróćmy do tego i mówię, nawet te 20 000 za Bitcoina może być jeszcze w tej teorii hyperwave od Tylera Jenksa, ale $1000 za Bitcoina to jest naprawdę jakaś niewyobrażalna suma dzisiaj, ale warto czasami spojrzeć na te inne strony, które były, a nie negować ich, że ktoś tego nie wypowiedział. Tak? Także sprawdźmy sobie, Alessio, co nam dalej chce przekazać. What if this is part of like a B wave, so ABC, a big, massive, mega ABC pattern? No i tutaj macie ABC, czyli jeżeli chodzi o ten spadek z 20 000, to był ten pierwszy, formacja A, potem mamy B, czyli kolejną falę, dojście do 20, 18, nawet tutaj ciutkę chyba wyżej miał zarysowany, 18, 20, podwójny szczyt i dopiero spadek do gdzieś tutaj 2, 3200 nawet ma zarysowane. These things do happen. If you look at this chart, the stock markets, for example, you see, guys, over the last 20 years, we had a massive ABC pattern on the stock market. I te rzeczy się zdarzają. Na przykład na zwykłej giełdzie. Przez ostatnie 20 lat mieliśmy bardzo dużo takich rzeczy, które się wydarzyły oczywiście na giełdzie. Okay, so if you take a look at this chart, the peak was made in this chart back in the dot-com crash, the dot-com bubble of the year. I to się działo na dotcomach na przykład w 2000 roku. 2000 rok, dotcomy, wielki crash na markecie. Pamiętajmy, co Crypto Crew mówił o dotcomach, że 2020, bardziej 2020 rok może być powtórką dotcomów, bo podobnie jest wyglądający oczywiście na wykresie ten cały pattern, jak on to mówi, że pierwszy raz od 20 lat możemy mieć bardzo nikłe szanse są na to, ale podobną szansę na to, co mieliśmy w 2000 roku, gdzie mieliśmy napompowane dotcomy i tutaj on wraca akurat do tego przykładu zupełnie innej strony, czyli od tej fali A, B, C, dlatego, że łączymy kropki, to lubimy tutaj dodawać te wszystkie inne pomysły innych analityków technicznych. Jednym z nich był Crypto Crew, który też podobnie tutaj to widział, ale zobaczmy, jak to widzi Alessio Rastani. Year 2000, then we had the first A wave down, then a B wave rally from about 2003-2007, and then a C wave crash, which occurred in the year 2008. Czyli to nas doprowadziło od spadków z dotcomów A do B, do około 2008 roku, do kolejnego crashu i C jeszcze niżej niż spadki na A, na S&P 500. So from 2007-2008, the massive recession, that caused the C wave. All in all, we had an ABC wave, a three-wave corrective pattern on the S&P, and then a major stock market rally. I potem bardzo poważny ruch w górę. From the bottom in 2009.
I think that is what the proponents of an ABC pattern for Bitcoin. I to jest to, co ci ludzie w komentarzach po prostu zwracają uwagę, Alessio Rastani. To nie jest to, że to się wydarzy, tak? Tylko zwracają na prawdopodobieństwo takiej rzeczy, że jeżeli wydarzyła się już w przeszłości, jeżeli chodzi o różne inne aktywa, bardzo możliwe, że może się wydarzyć też w Bitcoinie. Czy jest to bardzo możliwe? No tutaj bym postawił znak zapytania. What they believe is going to happen to Bitcoin as well. What they're saying is that what we're dealing with is not so much a 1, 2, 3 uptrend. No, this entire pattern, the crash, the rally, and the eventual crash is part of a bigger mega ABC pattern. Okay? So A wave down, B wave up, which is what this rally is, right? Czyli podsumowuję tutaj dokładnie, co się dzieje. Now, part of a C wave within a bigger B wave, and then we have the major C wave corrective drop down to 4,000, 3,000 levels. That's what the proponents of this theory are saying. That once this ABC pattern completes, like the one we had on the stock market, which took some years, by the way, bottom line is they're saying once this corrective crash ends, in other words, once this B wave goes all the way, let's say, to 21,000, 23,000, then we have... I co oni mówią, że nawet możemy tutaj wyjść, czyli to jest już ta różnica pomiędzy Taylorem Jenksem. Taylor Jenks mówi, nawet możemy dojść do all-time high i ta struktura hyperwave nie jest jeszcze zagrożona, jeżeli mielibyśmy mieć spadek. A tutaj mamy Alessio, który mówi, że możemy dojść nawet do 22-23 tysięcy i jeszcze być w tej formacji C, którą gdzieś tam należy w razie W mieć z tyłu głowy. a massive crash down to 4,000, and then we bottom near 4,000 or 3. I wtedy Bitcoin spada do 4000. To nie oznacza, że Bitcoin już zmarł w tych okolicach, oczywiście, tylko po prostu to jest część większej korekty. 3,000, and then we start the major rally towards higher levels, 30,000, 50,000, and then potentially I wtedy możemy dojść do 30, 50 tysięcy i innych wyników. 100,000. So that's the theory, the way some proponents have it of this particular ABC wave. So here's what I would say. I'm going to be fair. I'm going to be as fair as possible to this hypothesis. I chcę być tak naprawdę szczery i podejść do tej hipotezy z dwóch stron. If that is correct, well, firstly, here's the thing. I jeżeli to jest, ta zasada może się wydarzyć w przyszłości, If we are an ABC wave, first of all, this C wave has now extended beyond the symmetrical 100% projection of the A wave. So if you measure the A wave, you project it from the bottom of the B wave, that's corrective B wave there, then you'll see the C wave up, this particular C wave up, is now gone beyond the 100% projection. i jeżeli chodzi o tą ABC, inną projekcję, która tutaj była wcześniej też zarysowana. Weszliśmy na B powyżej ostatniego A, małym na 14 tysiącach dolarów. Teraz dochodzimy do B. That's fine, because it could still go up to the 161 extension. C waves can extend to the 161.8 golden ratio extension. Fala C może dojść do golden ratio 1,618 na FIBie, więc Which would mean that Bitcoin could still go in a C wave rally towards 21,255 to potentially the 23. czyli to by oznaczało, że Bitcoin może spokojnie sobie dojść do ceny 21,200, 23 tysięcy dolarów nawet. That's possible. It could happen. Yeah, absolutely. But here's the thing. If we are an ABC wave, if we are truly in the C wave of an ABC rally, the C wave should not really go too far beyond. I would say it shouldn't really go into the 25,000 region. Ale jest jedna różnica w tej drugiej formacji, czyli od 14 tysięcy ta fala C na tym mniejszym, nie na tym największym, od 20 tysięcy, gdzie liczymy falę A, B, dochodzimy i teraz będzie C do 4 tysięcy, tylko ta druga fala, druga strona płotu, która mówi, że dochodzimy do fali A po tych najniższych wynikach z 2019 do 14 tysięcy B i ta fala C, w której teraz jesteśmy, nie powinna być za wysoka. Powinniśmy mieć jakąś korektę wcześniej, zanim dojdziemy jeszcze do 21 czy 23 tysięcy. O tym on tutaj właśnie mówi, ta różnica. If it goes into the 25,000 region, that would become a very extended B wave, and I would have to say it lowers the probability that we're dealing with an ABC structure. Okay? So personally, look, if this is a C wave within a larger B wave, it would really have to end between 21,000 and between 23,000 levels. Jeżeli to by była ta właśnie formacja A, B, C, w tej dużej formacji A, B, C, w której dojdziemy do 14 tysięcy albo 4 tysięcy dolarów nawet, czyli mniej, no to musiałoby się tutaj zakończyć w tych kierunkach, ten wzrost Bitcoina, czyli 21-23 tysiące. Jeżeli pójdzie jeszcze wyżej, to ta formacja tego C, dojścia do 4 tysięcy z Bitcoinem jest coraz mniej prawdopodobna. 21,000, 23,000 levels. And then we have to start the major
crash or drop. But here's the thing, that's not the end of it. Then that major crash, that C wave, the bigger C wave, has to then go below this channel. In other words, in order for me to be convinced, in order for us to be persuaded that we're dealing with an ABC rally structure, an ABC corrective structure. I jeszcze jedna rzecz, która musi się wydarzyć, żeby potwierdzić nas, że jesteśmy w tej strukturze A, B i C do $4000, musimy zejść poniżej różnych tutaj ważnych poziomów wsparcia. Then the bigger C wave crash has to drop below support. It has to break market structure. In other words, it has to crash below the regression channel support, about 12,500. Czyli jeżeli widzimy, że Bitcoin spada poniżej $12,500 na przykład, and then below 10,000. In other words, guys, a potem poniżej 10,000, if next year we go into the 21,255 to 23,000 levels, which is possible, and then we start a major, reversal. czyli jeżeli w przyszłym roku będziemy szli do $23,000 nawet i będziemy widzieć zawrotkę Bitcoina do and crash, and if that crash goes below 12,500, i ten spadek zejdzie poniżej $12,500, that would be a huge red flag, because that would be breaking out of the channel. wtedy wyjdziemy z tego kanału, który jest, można powiedzieć, byczy. It's going below support, it's breaking market structure, and yes, especially if it goes below 10,000, A jeżeli zejdziemy poniżej $10,000, that's it. I mean, all bets are off, because any move, if that drop next year goes below 12,500, and that's a red flag, and then if it goes below 10,000, with a very high probability we're dealing not with an uptrend, but actually the beginning of a major crash going towards i wtedy to by potwierdzało tą tezę, że można nawet dojść z Bitcoinem do $4,000. Potwierdzenie tej tezy A, B, C i spadków. 4,000, 3,000 levels, okay, maybe even 2,000 levels, and then we potentially form a bottom, Nawet do 2,000. and then we start a major uptrend, after a year or so. So that's the catastrophic crash. Czyli to jest ta which may katastroficzna wersja. happen. It's a possibility. Jest możliwa, ale bardzo mało prawdopodobna. But guys, again, I have to tell you, based on the three factors, again, given the fact we're in uptrend, given the fact in a long-term uptrend, I dokładnie, on teraz będzie mówił, że po prostu biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy pozytywne, które są w Bitcoinie, jest to bardzo mało prawdopodobne. Ale nie niemożliwe. Dlatego Feniks zrobił na ten temat audycję, żebyście mieli gdzieś tam w tyle głowy, że spadki poniżej 12,5, albo jak ktoś mówi na Twitterze, że poniżej 10,000 już nie spadniemy. Jeżeli to się wydarzy, to jesteście przynajmniej przygotowani mentalnie, że chodzi o tą falę C. Możecie to podsunąć dalej do Jurka, czy do innych osób ze świata polskiego krypto, czy 2.1 Maciek na przykład i zastanowić się, czy jest taka możliwość razem. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że 50-100 tysięcy za Bitcoina jest już niedaleki, ale miejmy też uwagę na to, co się dzieje po drugiej stronie u tych bardziej pesymistycznych osób. Życzę Wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.